Witam serdecznie, z tej strony ponownie Adam Chodorowski. Po ostatnim filmie dotyczącym porównania właśnie farb firmy Hataka serii Red, jak i również Orange, zadaliście masę pytań, które farby akrylowe najlepiej nadają się właśnie do malowania wczesnych samolotów RAF-u. Chodzi o malowanie samolotów tak jak mam właśnie tutaj pokazane, czyli mamy wczesne samoloty typu Hawker Hurricane, Spitfire i tu właśnie nam wszystko producenci pokazują. Chodzi dokładnie o okres bitwy o Wielką Brytanię i chwilę później. I właśnie mam takie 3 zestawy farb, akrylowych oczywiście, od firmy Amo, przepraszam za łapy, uwaliłem się, od firmy Hataka i Vallejo. I chciałbym Wam dzisiaj właśnie zaprezentować kolory tych farb. Przygotowałem sobie już taki próbnik na 3 kolory podstawowe, czyli mamy dwubarwny kamuflaż na skrzydłach i kolor, który jest pod skrzydłami. Mam oczywiście, tu sobie przygotowałem od jednego z modeli od firmy Amo Arma Hobby. Jest to malowanie Hawker Hurricane'a właśnie z okresu bitwy o Wielką Brytanię. I mamy tutaj właśnie pokazane 3 kolory, ale był jeszcze używany jeden kolor. A mianowicie chodzi o tutaj tak zwane kacze jajo, które znajdziemy w zestawie od Vallejo i Amo. Niestety zestaw od Hataki tego koloru nie ma. I trochę, powiem Wam, się zdziwiłem. Fakt, że tu mamy 6 farb, tu mamy 4 dowczesnych, a w sumie tak naprawdę to powinno być 8 farb, jeżeli mamy zakres Bitwa o Wielką Brytanię D-Day, ponieważ tu by się przydała jeszcze jeden kolor właśnie czarny, jak i również właśnie to kacze jajo. Dlaczego? Ponieważ pamiętajcie, że samoloty, jak zwrócicie uwagę na unboxing poświęcony porównaniu Buffalo, samoloty były malowane od spodu w 2 też kolorach, czyli na przykład część lewa była pomalowana na czarno, a część prawa właśnie na ten kolor lub na kacze jajo. I na przykład to zapewnia nam bez koloru, tak, dobrze, zapewnia nam to Vallejo. I tu możemy sobie tak naprawdę pomalować wszystkie modele, łącznie z nocnymi. Mamy czarny, tak? I nie zapewnia nam tego oczywiście Amo, ale kompletnie nie zapewnia nam tych malowań Hataka, bo tak naprawdę tu już powinny być 8 farb, jeżeli już taki okres od bitwy o Wielką Brytanię do D-Day, no to gdzieś wsiąkł Pacyfik, tak? Znaczy mówię o koloniach, tak? O wojnie w Azji, na kontynencie azjatyckim, ale również na przykład Australijczycy mieli, tak? Anzakowie w ogóle malowane. Ale posłuchajcie, dobra, ja tu pitu, a walizki po peronie. W każdym razie tak, chcę Wam zaprezentować tę farbę. Mam też przygotowane tutaj zapodkładowane na wariackich papierach nieśmiertelne skrzydło. Trochę je zeszlifowałem, ponieważ po ostatnich malowaniach to już hardcore jest z tym skrzydłem, ale tu chodzi po prostu o pokazanie tylko i wyłącznie malowania. Teraz ja sobie przygotuję zestaw właśnie Amo i chyba od tych farb w ogóle zacznę, znaczy będziemy według kolorów jechać, tak? O, w ten sposób. I żebym się tylko nie pomylił w kolejności, ja jeszcze sobie wymieszam. To jest ten kolor, kacze jajo, green i brąz.
I po kolei, wiecie co, tak zastanawiam się, od czego zacząć i nie za bardzo wiem. Chyba zaczniemy od kolorów zieleni. I tu sobie przygotuję tak, żeby nie pomieszać tych kolorów, tak? Czyli sobie weźmiemy na początku kolor zielony. Ja w międzyczasie założę sobie rękawiczki. Już jestem odziany. Na chwilę obecną nie będę używał żadnych płynów tutaj, dedykowanych thinnerów nie będę używał. Pomalujemy farbami prosto z butelki, bo nie każdy ze sklejaczy cieniuje cokolwiek. Zobaczymy, jaki kolor uzyskujemy prosto z butelki. To jest Dark Green Amig 0915. Oho, odleciało. I jak już tu jestem, to wezmę sobie kawałek skrzydła, pomaluję, a nawet całe to skrzydło pomaluję, ponieważ później sobie kamuflaż nałożymy. I tak będzie, o. Dobrze, tu mamy pomalowane. W każdym razie Amig 0915. Wypłuczę teraz aerograf i przechodzimy do następnego koloru. Teraz alfabetycznie weźmiemy Hatakę. To jest A016 Dark Green i pomalujemy sobie następny kwadrat. Przesuszę trochę. Nie będziemy dość grubych warstw, nie będę tutaj dużych grubych warstw kładł, bo i tak będzie widać, dobrze, i mamy Hatakę. Bardzo ciemny kolor. Dobrze, aerograf umyty. No powiem wam, zaskoczyłem się po raz kolejny. Mam wrażenie, tak jakby te farby zmieniały kolor. Dobrze. Tu mamy Hatakę.
I tu mamy w tej chwili, to była tak, przed chwilą malowaliśmy Dark Green Hataka A016. To nie ta nakrętka. Teraz weźmiemy Vallejo i to jest 71324 BS, to brytyjskie oznaczenie Dark Green. Podobnie tak jak jest właśnie, gdzie jest zielona, tutaj mamy, jest BS, oznaczenie Dark Green. I tak samo bez użycia thinnera trochę mi się wydaje jako sama zieleń trochę jasna, taka zbyt żywa. I maluję teraz kolejne skrzydło. Dobrze. Skrzydło jest pomalowane. Teraz szybka kąpiel aerografu. Mam takie wrażenie, że powiem Wam po tych hiszpańskich od producentów farb hiszpańskich dużo lepiej myje się aerograf, powiem Wam. One bardzo mocno nie osiadają. Troszeczkę mogłem pociągnąć jeszcze na skrzydle ten zielony. Teraz troszeczkę podsuszę kolory, żebyśmy mogli przejść do kolejnego tak po wyschnięciu wygląda. Jest spora różnica między tymi kolorami, odcieniami. I teraz tak, zapiszę, że tu mieliśmy Hatakę i to była A016, a jeżeli chodzi o Vallejo, to mamy tutaj Vallejo i to jest 71324. Czyli mamy tutaj już zielone kolory zrobione. Teraz będziemy przechodzić do brązów. I jako pierwsza na scenę wkracza Amo. Jest to Dark Earth BS450 AMIG 0070. Jeszcze troszeczkę przemyję aerograf, pozwolicie, żeby tego brązu nie zostało. Dobrze, mamy przygotowaną już farbę brązową od Amo. Wiem, straszna kombinacja, powinienem mieć łyżki, ale pamiętajcie o jednej rzeczy. Łyżek już nie ma. Zabronione są, a te, które są, to po prostu nie podoba mi się. Więcej jest roboty z tymi łyżkami ekologicznymi niż wszystko to jest warte. No i teraz dobrze.
I tu mamy A. I to był kolor 0070. Czyli mamy już tutaj zrobione sprawę z brązem. Od AMO. Czyścimy teraz, muszę wyczyścić, przerwać na chwilę, ponieważ aerograf należy wyczyścić, żeby nie było zakłamań w kolorach. Aerograf jest wyczyszczony. Teraz na warsztat wjeżdża Hataka A009 Dark Earth. No i tutaj sobie muszę znów zasłonić, tak żeby nie zakłamywały się kolory. Dość transparentna farba, przezroczysta. I tu przy malowaniu, na przykład jeżeli ktoś woli malowanie takie bardzo dokładne, precyzyjne, no to powiem Wam, dobrze raz, ewentualnie na 2 razy to malowanie rozłożyć. To jest właśnie Hataka. Czyli tu mamy Hatakę A009. No i teraz od Hataki, przepraszam, nie Hataki, tylko Vallejo. Teraz muszę dobrze po Hatace wymyć aerograf, żeby też nie było przekłamań. I do farb akrylowych jak zwykle używam płynu Pure. Chyba z kadru zacząłem wylatywać. No i tutaj właśnie było pomalowane Dark Earth od Vallejo. I tutaj mamy Vallejo 71 323. Trzeba podsuszyć. I automatycznie widzicie, farba matowieje. Nie stosuję żadnych tutaj suszarek ze względu na to, że ciepło wydobywające się z suszarki może też zmienić kolor. Więc tutaj najpierw dobrze jest przetestować. No i tak jak już mówiłem, chyba to się nagrało, mam nadzieję. Dobrze wyczyszczony aerograf, ponieważ będziemy ze skajami tutaj walczyć teraz. Czyli
proszę bardzo, tu mamy Skype typ S, Skype typ S i Skype typ S od Vallejo na końcu, Hataka środkowa i teraz proszę bardzo, prosto z butelki, troszeczkę więcej dam farby, sprawdzę, czy nie ma pozostałości po poprzednich testach. Jeżeli chodzi o ustawienia, to kompresor jest ustawiony na, tak jak poprzednio, na, z tego co pamiętam, to było 20 PSI, czyli 1 bar 350, tak mniej więcej. Nie uciekaj mi. Dużo prościej byłoby malować za pomocą oczywiście tu było amo, dobrze. Dużo prościej by było malować na łyżkach, ale tu byśmy nie mieli aż takiego, posłuchajcie, aż takiego porównania i mogłyby te kolory nam uciekać. Proszę bardzo. Po prawej stronie Sky typ B, dobrze mówię? BS, w każdym razie BS 210 według brytyjskich norm. I tu mamy amo, i tu mamy amo. Teraz trzeba przemyć po Sky'u amo. Nie chcę, żeby były zakłamania jakieś dziwne powstały przy malowaniu teraz hataką. Tutaj brązowy, nie, to nie jest to, to tak. I teraz odstawiamy amo i bierzemy A026 Skype typ S. Ale wiecie co, jeszcze tu podsuszę, wleję niech przeschnie ten kolor od amo prawie. Tutaj jeszcze napiszę, że to jest amo 0243. A teraz weźmiemy na warsztat hatakę i to jest A, czyli A to jest ta seria czerwona akryl 0,26 sobie tutaj osłonimy teren prac. Tak samo bezpośrednio z butelki wymieszana farba. Wydaje mi się, że jest, powiem wam, ok ten kolor. Zapewne te kolory też będą inaczej się prezentowały
jeżeli będą na modelach różnej skali. Jeżeli zobaczymy model na przykład w 7.2, zobaczymy model za chwilę w 4.8, powiedzmy tak samo pomalowane, tą samą farbą oczywiście, mniej więcej te same warstwy farby, czyli bez żadnych tam cieniowań i tak dalej, i byśmy porównali model w 7.2, następnie w 4.8 i w 3.2, czyli największy jak na tą chwilę, myślę, że nie bylibyśmy w stanie powiedzieć, czy jest to ten sam kolor farby, no bo wiadomo, w tym momencie światło do tego powierzchnia może powodować, że ten kolor po prostu będzie odmienny zupełnie. A teraz posłuchajcie, tak, tu mamy tak i szukam teraz, a jest tutaj, proszę bardzo. I tu mam właśnie Skype Typ S od Vallejo, model R, czyli oczywiście farby do aerografu, i tu jest tak, Vallejo 71 302. Oj, czuję, że trzeba hatakę trochę podsuszyć. Tu jeszcze wypsikam to, co zostało w aerografie. Jedna z lepszych, powiem wam, metod suszenia. Po prostu maksymalnie odsuwamy wyczyszczony aerograf, tak, suchy aerograf, odsuwamy i suszymy farbę. Dobrze. Dobrą farbę wziąłem. Sky Typ S. Zgadza się. Voila. Skype Typ S od Vallejo. Panowie z Hiszpanii, panowie Hiszpanki, panowie Hiszpanie, powiedzcie, jak to się tak naprawdę, powolutku tylko mówcie, jak wymawia się dokładnie Vallejo. Fajnie będzie, jak prawdziwy Hiszpan, nie z Argentyny, wypowie się na ten temat. Jak zauważyliście, wszystkie farby są matowe, zgodnie z opisem. Powiem wam, że mam wrażenie... Nie, nic nie będę mówił lepiej. Czasami lepiej nic nie mówić. Dobrze. Ze sceny schodzi Vallejo 71 302 Sky Typ S. A teraz właśnie nie będzie niestety hataki. Będzie teraz proszę bardzo, Dark Edge Green, tylko i wyłącznie od Amo i Vallejo.
żaden z zestawów RAF-owskich poświęcony samolotom RAF nie posiada w zestawie tego typu farby. Nie wiem dlaczego. Fajnie by było, gdyby sam producent coś się na ten temat wypowiedział. Możliwe, że po prostu zapomniano o tym kolorze, tak? No bywa, jesteśmy ludźmi. Chyba że trzeba poszukać jakiegoś bardzo podobnego koloru. Z palety farb akrylowych Red od Hataki. Ewentualnie fajnie by było, gdyby Hataka uzupełniła po prostu ten kolor. Bardzo lubię ten kolorek. Rewelacyjny jest, powiem wam. Pokój sobie można wymalować na ten kolor. No właśnie, a gdzie jest skrzydełko, które miałem pomalować? To jest ammo. I ammo było po lewej. Widzicie, jaki fajny kolorek? Też tak malowali skrzydełko od spodu. Kiedyś ja pierwszy raz się zetknąłem już w późniejszych farbach, dawno temu, jak właśnie byłem na etapie sklejania Airfixów, Matchboxów, z drugiej ręki kupowanych, to powiem wam, tego koloru nie pamiętam, żebym miał taki kolor farby. A wiadomo, że na przykład malowałem też brytyjskie samoloty z Europy, z okresu właśnie bitwy o Wielką Brytanię, no bo Dywizjon 303, zainteresowań Pacyfikiem. Właśnie, więc tego koloru, powiem wam, kompletnie nie pamiętam. Trochę was pomęczyłem pewnie, ale powiem wam, osoby, które będą chciały malować RAF, zaraz zorientują się, które zestawy zapewne zafundują sobie. Jeżeli chodzi o ammo, nie robi wspólnego, jak do tej pory przynajmniej, wspólnego zestawu do wczesnych i późnych samolotów RAF z okresu II wojny światowej. Wydał tylko i wyłącznie wczesny, późny, po prostu. Nie robił czegoś takiego, że wypuścił taki big box, ale może wypuścić coś podobnego jak właśnie Vallejo. Ale powiem wam, no jeżeli ktoś, nie wiem, to już od firmy pozostawiam im. No i teraz biorę właśnie farbę od firmy Vallejo, Model R oczywiście, czyli tak zwany aerograf, ale tymi farbami spokojnie można też pędzelkiem malować, więc tu nie ma jakiegoś rygoru, że jak R to tylko R. Końcówka jest tylko pomalowana i powiem wam, bardzo bliski kolor, bardzo bliski odcień. Nie porównamy z farbą Hataki ze względu na to, że po prostu Hataka nie wypuściła tego koloru w swoim zestawie do RAF-u. Ale to nie jest nic na ujmie, możliwe, że uzupełni. Zrobi jeszcze właśnie, doda dwie farby, na przykład czarną i tą właśnie, albo białą, tak, żebyśmy mieli pełne wymalowanie właśnie, znaczy przepraszam, żeby ten kacze jajo dali i czarną, żeby można było
samoloty z tym malowaniem od spodu czarno, takim jasnym. Nie, jest różnica, powiem wam, widzę teraz, między Amo a Vallejo. Fajnie jest teraz poczekać. Powiem wam, irytuje mnie bardzo ta zieleń od Hataki. Ja wymyję jeszcze raz porządnie aerograf, jeszcze raz sprawdzę tą zieleń, bo się boję, że on był chyba zanieczyszczony. Aerograf jest wyczyszczony. Czy ja dobrą farbę wziąłem? Nie, no powiem wam, no dobrą, dark green. Ale on mi bardziej brytyjski, ale pancerniacki kolor przypomina, aniżeli, a nie ma innego zielonego w zestawie. Jest jeszcze tylko interior grey green. Więc jeszcze raz, na waszych oczach, tu jest zielony. Prosto z butelki, tak? Jeszcze raz sobie tu zasłonię, może suchymi płytkami. Wiecie co, gdzie jest ta poprzednia? Przydałoby się teraz zobaczyć, gdzie położyłem ten próbnik poprzedni. No powiem wam, że po dokładnym wymieszaniu, no takiego ciemnego koloru zielonego to mi nie przypomina, tylko bardziej taki British khaki. Nie wiem, może się zmienił przez noc, chociaż tutaj na tego typu na przykład patrzę, no to on taki zielonkawy jest, ale on bardziej jest brązowy. No, powiem wam, no... Bardzo ciemny zielony, ale taki na maksa zielony, wręcz bym powiedział brązowiejący kolor, taki zgniły zielony, nie dark, tylko już po prostu taki dark, nie dark, tak, dark, czy jak to jest napisane, dark, ciemna zieleń, tak, ale powiem wam, że tu jest no nocna zieleń taka. Nawet jeżeli będziemy muskać tylko, no nie wiem, może ja coś mam z gałami, z oczami, ale no powiem wam, że najlepiej to nie wygląda. No RAF to nie jest. To jest bardziej właśnie taki brąz pancerny na czołgi. I to też pewnego okresu. Moi mili, tu jest Amo, Amo 0244, tu jest Vallejo 71009, Hataka brak. Proszę bardzo, tak prezentują się kolory z zestawów
kolory z zestawów. Ja teraz powinienem coś zmienić. Najlepiej by było, gdybym zmienił podłoże. Pochował te wszystkie moje maziaje. I tak, posłuchajcie, prezentuje się tak. Centralnie, proszę bardzo, Hataka. Następnie tu mamy Vallejo. Czyli tak, krótko mówiąc. Proszę bardzo, Amo, Hataka, Vallejo. To są kolory do wczesnego malowania, czyli takiego malowania, do wczesnego malowania właśnie samolotów RAF, a w Hatace dodatkowo macie jeszcze, przepraszam, a w Vallejo macie jeszcze dodatkowo czarne do nocnych, do samolotów, do nocnego kamuflażu, jak i również dwa różne kolory do samolotów myśliwskich, jeżeli chodzi właśnie o te dwa kolory. Czyli ten kolor Skype typ S i tu te kacze jajo, jak ja to nazywam. Dziękuję Wam bardzo. Do tego oczywiście sugeruję tak, Thinner Amo, Thinner Vallejo, jak i również Thinner Hataka Red do farb akrylowych. Oczywiście jako podkład. Tutaj wszystko to jest pomalowane one-shotem, primerem White od Amo by Mick Jimenez, a poprzednio malowanie było Surface primerem od Vallejo. Nie zauważyłem, żeby Hataka robiła podkłady. Bardzo dziękuję Wam za uwagę, życzę miłego dnia. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie. Zapraszam do subowania, zapraszam również do lajkowania. Farby w tej chwili dostępne są farby Amo, za chwilę Hataki, jak i również Vallejo. Pozdrawiam Was, cześć.